też Renault Clio to jeden z najlepiej sprzedających się samochodów marki Renault. No właśnie, ale czy ten mały francuski samochodzik nadal jest dzisiaj jeszcze coś warty? Sprawdzimy to na przykładzie najnowszego Renault Clio hybrydowego w wersji E-Tech Alpine Esprit. Zapraszam na test. No dobrze, moi drodzy, ale zanim przejdziemy do tego hybrydowego Clio, nie zapomnijcie także dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem. Jest Was coraz więcej, dzięki czemu możemy także wybierać coraz ciekawsze samochody i pokazywać Wam takie samochody, jakie właśnie aktualnie chcecie zobaczyć na naszym kanale. Więc co? Dzięki serdecznie za subskrypcję, a my już przechodzimy sobie do E-Tech. No to jedziemy z tematem. Co tutaj się zmieniło? Czwarta, a tak naprawdę piąta generacja, bo Francuzi mieli problem, żeby zrobić nową generację Renault Clio, więc postanowili zrobić gruby facelifting czwartej generacji. I tak oto powstało najnowsze Renault Clio piątej generacji. Dosyć dużo zmian. To nie są zmiany takie tylko i wyłącznie faceliftingowe, tylko naprawdę tutaj zmieniono dosyć dużo konkretnych rzeczy, a w szczególności został zmodernizowany totalnie przód, który teraz jest bardzo agresywnie narysowany. Po pierwsze, kolorystyki. 7 różnych kolorów, które naprawdę bardzo intensywnych kolorów, jak to na Francuzów przystało, możecie się naprawdę wyróżnić na drodze. Od pomarańczowego po niebieski, aż po właśnie taki, ten też specjalny kolor za 2800 zł dopłaty i jest to szary Rafael, który ma podkładowy nawiązujący trochę do Volkswagena i do ich szarego Nardo Grey. Mamy tutaj lakier, który delikatnie przypomina perłowy, ma bardzo ładne drobinki, choć kolorem perłowym nie jest. Flagowym kolorem jest teraz, jeśli chodzi o najnowsze Renault Clio, niebieski Iron. Sportowe, a to tylko Renault, ale jest na portowo narysowane. Wersja Alpine Esprit, czyli najwyższa wersja wyposażenia w cenniku, to nie tylko jest wersja wyposażenia, a także oczywiście pakiet stylistyczny Alpine. Zobaczcie, jak jest agresywnie to wszystko narysowane. Zaczynamy sobie od świateł. Świateł dziennych, świateł LEDowych, które są tutaj zastosowane, a są to te Renault High Beamy, które mają bardzo ładny wzór. Zobaczcie na ten piękny bumerang, który jest według takich delikatnych pasków zrobiony. No wygląda to bardzo ładnie. Tych punktów świetnych jest tutaj bardzo dużo i charakterystycznie to wygląda w szczególności właśnie wieczorem. Aktywne światłowe, które nie posiadają matrycowych świateł, ale są naprawdę bardzo mocne, jak to przyzwyczaiło nas Renault. Ładny, smukły wzór, który podkreśla tą charakterystykę. Wszystkie elementy zostały wyczernione, włącznie z nowoczesnym logo Renault, które jest połączone z bardzo drobnym grillem, z chromami. Wygląda to agresywnie i bardzo przyjemnie. Satynowe wstawki, które się pojawiły tutaj na zderzaku, szeroki zderzak oraz właśnie te delikatne przetłoczenia, które są z poprzedniej generacji, ale pozostały tutaj i też dopełniają całość. Kto wymyślił te kapsle? Przecież to jest dosłownie jak z Marvela. Od razu lepiej. A koła stylistycznie dopełniają całą tą stylizację właśnie Alpine Esprit. Wyglądają świetnie. Jeśli chodzi o nowe Renault, widać tutaj Francuzi mieli delikatnie wolną rękę i ten Michael sobie tam wymyślił te piękne 17-calowe koła. Możecie zacząć życie sobie od 16-calowych kół, takich bardziej standardowych dla normalniejszych wersji oraz tą topową wersję właśnie wyróżniają te 17-calowe koła. Nie myślałem nigdy w życiu, że w Renault Clio przywędrują 17-calowe koła, bo sam pamiętam, jak ja miałem Renault Clio drugiej generacji i tam były raptem koła 14 czy 15-calowe, a teraz macie piękne 17-calowe koła polakierowane w czarnym, wielkim połysku z delikatnymi chromowanymi wstawkami oraz tym takim kapselkiem polakierowanym właśnie z tym niebieskim kolorem charakterystycznym dla Alpine. Do tego ogumienie. W przypadku naszego zimowego wojownika mamy tutaj Semperity i są to koła o rozmiarze 205, o profilu 45 i właśnie o rozmiarze 17 cali. Dzięki czemu te 45 profilu jest w stanie jeszcze zagwarantować przy tym delikatnie obniżonym zawieszeniu oraz twardszym zawieszeniu w wersji
Alpine i jeszcze naprawdę bardzo przyjemny ten francuski komfort, jeśli chodzi o resorowanie. Ale Francuzi nie pozbyli się jednej dużej wady, czyli hamulce. Hamulce, które nadal rdzewieją, mają problemy z rdzewieniem rotorów i to występuje tak samo z przodu, jak i z tyłu, co nie zmienia faktu, że Renault Clio ma naprawdę dosyć dobre hamulce. Przy masie 1300 kg, jakie teraz aktualnie ma Clio, samolot się naprawdę bardzo fajnie zatrzymuje. No tak, ale to nie ocie same koła robią tą stylizację, ale te charakterystyczne linie, jeśli chodzi o Clio. I tutaj nie zmieniło się zbytnio za dużo. 4 metry i 5 cm długości ma Clio, czyli nadal jestem świetnym przedstawicielem klasy B+, tak powiedzmy, bo jest to naprawdę fajny samochód, jeśli chodzi o gabaryty właśnie dla waszej kobiety, czy dla was, jeśli chcecie jeździć w większości po mieście. Rozstaw osi 2,56 i to jest bardzo fajny element, bo jest to jeden z największych rozstawów osi, jeśli chodzi o właśnie klasę B. Jest większy niż Skoda Fabia, jest większy niż Corsa, ale nie pobije swojego brata bliźniaka, czyli Sandero. No tak. Sandero jest zawsze większe i zawsze lepsze za niższą cenę, ale to tak ma być. W tym przypadku wszystkie elementy w formie czarnych dodatków. Mamy mniejsze, delikatnie inne lusterka też w kolorze czarnym. I pojawiły się tutaj takie matowe, tynowe właśnie żelistwy. Ta ukryta tylna klamka, dzięki czemu zobaczcie, jak ten pięknie błotnik jest także wyprofilowany. On jest bardziej tutaj ukształtowany, a klamka oczywiście jest ukryta, jeśli chodzi o słupek C. Prześwit 13 cm. Ale to jest miejski zwierz, więc wam wystarczy w zupełności na to, żeby skakiwać na krawężniki. No tak, kompaktowy, przyjemny samochód, ale delikatnie został także zmieniony, jeśli chodzi o tylną część stylizacyjną. Zobaczcie na te piękne światła. W wersji Alpine Esprit macie powrót do lat 2000 i takiego tak zwanego Lexus Looka, czyli białych świateł, które oczywiście są już teraz typowo w wersji LEDowej. Mają bardzo ładny, nowoczesny wzór. Zostały tutaj zastosowane tylko i wyłącznie LEDowe rzeczy, delikatne centki w środku. Bardzo ładny także narysowany światłowód, który jest tutaj pociągnięty, plus ten jasny biały klosz to jest takie coś, czego już dzisiaj zbytnio nie ma. Fajnie, że Renault do tego wróciło, bo to jest właśnie taki szał 2000 lat, kiedy Lexus właśnie wprowadził to w modelu IS. Szyby dzisiaj, jeśli chodzi o Renault, są naprawdę dosyć mocno zmniejszane. Czy to w Renault Megane, czy to w Scenicu, czy w Espacie też szyby coraz są mniejsze, jeśli chodzi o tylną część stylizacyjną, ale nadaje to takiego fajnej, przyjemnej świeżości i tego agresywniejszego looku. Nowoczesne logo, ukryta także kamera od systemu 360 stopni, czarny, wyciemniony napis Clio, a także od wersji hybrydowej plakietka zwana e-Tech. Na dolnej części zderzaka, który w wersji Alpine Esprit jest inaczej narysowany, pojawiły się tutaj takie plastikowe, udawane wloty, wyloty oraz taki mikrosplitter, który ma być w formie takiej ładnej satynowej listwy, który oczywiście łączy się spójnie z całą resztą stylizacji. A czas też na kilka wad, bo w końcu nie może być tak słodko. Pierwszą wadą to jest na pewno otwieranie bagażnika, które jest zlokalizowane tutaj, na dolnej części i niestety, kiedy bagażnik jest brudny, kiedy macie dużo rzeczy, ze siatek, zakupów i innych cudów, to wsadzenie ręki i podnoszenie tej klapy tutaj w tym miejscu nie jest zbytnio wygodne. Pojemność bagażnika 254 litry pojemności. To jest ten mały problem, że ten bagażnik zbytnio do wielkich nie należy. Renault Clio nigdy nie należało do takich bardzo mocno przepasnych samochodów, jeśli chodzi o strefę bagażnikową, ale w zupełności raczej wam to po prostu wystarczy. Z udogodnień na pewno pojawiły się haczyki po lewej, jak i po prawej stronie, zwykłe, tradycyjne żarówkowe światełko, które będzie próbowało wam oświetlić tą przestrzeń w nocy. Czyli jest tutaj system nagłośnienia firmy Bose, który uważam, że jest jednym z lepiej grających systemów, jeśli chodzi o takie miejskie maluchy. No, robi to po prostu konkretną robotę. Co ważne, to jest jeden wielki ewenement. Podwójna podłoga, a pod tą podłogą znalazło się koło dojazdowe za bagatela 700 zł dopłaty, ale jest to fabryczne koło, które macie tutaj, a nie jest to w końcu zestaw naprawczy, jak to nas przyzwyczaili dzisiaj już producenci. No i teraz, tak jak widzicie, macie 979 litrów pojemności bagażnika, a oczywiście tą półkę jeszcze także możecie zdemontować. Nie jest to jakaś bardzo wielka, przepasna ilość przestrzeni, ale w zupełności wam raczej wystarczy do tego, żeby przewieźć jakąś szafkę albo jakieś mniejsze po prostu elementy. Tyle w praktyczności. Czas na gamę silnikową, a jeśli chodzi o Renault Clio, nie zmieniło się zbytnio za dużo. Macie tak do wyboru dwa silniki, bo jeden to jest ten sam silnik, tylko po prostu o zmienionej mocy. Bardzo, bardzo ciężka maska, dzięki której na pewno wiemy, skąd się bierze masa o wartości 1300 kg, bo jest naprawdę dosyć ciężka. Co ciekawe, nadal
Błotniki są zrobione dosłownie z plastiku. Macie standardowe 90 koni na turbinie, 3 cylindry i to jest taki bardzo prosty silnik o niewielkiej pojemności, sprawdzający się naprawdę dosyć dobrze. Następną opcją jest 100 koni, czyli tak zwane TCE 100 i możecie mieć nawet je w wersji z instalacją fabryczną LPG za bagatela 4000 zł dopłaty. Macie te niskie koszty, 3-cylindrowy silnik, o którym Wam opowiadałem w przypadku Dacia Sandero Stepway i opowiadałem tam Wam, dlaczego to jest naprawdę ciekawa opcja i jakie ma wady, więc zajrzyjcie sobie do tego filmu. W naszym przypadku jest to najmocniejsza wersja, jako że to jest Alpine w końcu, a nie zwykła jakaś Clio, to mamy tutaj najmocniejszy układ hybrydowy. 145 koni z wersji hybrydowej tak zwanej E-Tech. Bardzo ciekawe. 1.6 silnik o mocy raptem 90 paru koni, 4 cylindry, wolnostący, połączony także z silnikiem elektrycznym o mocy 48 koni i to robi właśnie Wam tą moc 145 koni oraz 207 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie do pierwszej setki okolice 9 sekund, co udało także oczywiście nam się sprawdzić. A czasem widać bardzo charakterystyczne klocki, które się przejawiają właśnie w gamie Renault już naprawdę od dłuższego czasu. Silnik 1.6 to jest oczywiście bardzo znana konstrukcja o niewielkiej mocy w tym przypadku. To jest połączone właśnie z silnikiem elektrycznym, ale jest tu bardzo ciekawy układ, który jest dosyć nietypowy. Zaczerpnięta została tutaj technologia z bolidu Formuły 1, jak to się oczywiście chwali Renault, a tak naprawdę skrzynia biegów Multi-Mode, która jest tutaj w tym przypadku, bo jedynie automat teraz w tym przypadku możecie mieć właśnie w wersji z hybrydą. Jest to skrzynia biegów, które tak naprawdę są 3. Tak, 3 skrzynie biegów. Jedna skrzynia biegów odpowiada za silnik spalinowy, druga skrzynia biegów odpowiada za silnik elektryczny, a jeszcze bardziej, żeby to skomplikować, to jest jeszcze jedna dodatkowa skrzynia biegów, która odpowiada, żeby łączyć te dwa silniki razem w całość. Chory pomysł, działa, średnie zużycie paliwa. Tu jest na pewno bardzo, bardzo dobrze. Jechany dystans 149 km i do tego średnie spalanie na poziomie 5,9 litra na 100 km z jazdy autostradowej. Naprawdę bardzo fajny wynik. Renault Clio jest w stanie zużywać sobie okolice 4 litrów średniego spalania macie wtedy w mieście, a w okolicach 5,5 do 6,5 maksymalnie w trasie, co jest naprawdę świetnym wynikiem. Renault się tutaj chwali okolica 900 km zasięgu na jednym baku. No tak, 900 km zasięgu obiecuje Renault, ale oczywiście to są tylko marketingowe bełkoty, bo zbiornik paliwa raptem ma 39 litrów i średnio patrząc na to, że ten samochód pali w okolicach maksymalnie 6 litrów, to jak ja do niego wsiadłem na pełnym zbiorniku, to możecie zrobić okolice 650-680 km. Jak się postaracie, faktycznie w mieście możecie zbliżyć się do tych 800 km maksymalnie, ale nie przesadzajmy z tym zasięgiem. Myślę, że wersja z LPG zrobi o wiele większy zasięg ze względu na to, że wtedy macie i gaz, i benzynę. No, to czas na tylny rząd. Tutaj miejsca jest całkiem nieźle. Szczerze powiedziawszy, dosyć podobna ilość miejsca występuje w Corolli GR Sport, jeśli chodzi właśnie o wersję hatchback. To tutaj jest naprawdę dosyć podobnie, a mamy segment niżej, czyli B. Miejsce na nogi nie ma dramatu. Nad głową tutaj przestrzeni o dziwo jest naprawdę dosyć dużo. Co prawda zobaczcie, że jednak siedzę troszeczkę dosyć nisko, jestem usadowiony i przez to moje kolana są dosyć wysoko i tu powstaje taka przestrzeń. Może być to delikatnie irytujące na dłuższej trasie, ale umówmy się, kto jeździ Clio na dłuższą trasę, tu raczej będzie to skierowane dla dzieciaków, żeby dowodzić je jednak raczej po prostu do przedszkola. Widać, że jest całkiem tutaj naprawdę przyjemnie. Oczywiście to jest samochód 5-osobowy, zarejestrowany na 5 osób, ale uwierzcie mi, te 5 osób tutaj naprawdę awaryjnie może przejechać. Izofixy się pojawiły za pomocą takich klapek, macie tutaj otwierany, więc tutaj jeden fotelik, drugi fotelik oraz macie automatycznie otwierane szyby, przyciemnione oraz pojawiła się tutaj kieszonka na jakieś wasze drobnostki po prawej stronie, czy także w przednim fotelu. Tyle z udogodności. Nawet nie ma żadnego portu USB, a o nawiewach to możecie sobie pomarzyć. I wyjście stąd też nie jest łatwe.
Czas na przednią część, a tu zmieniło się naprawdę sporo, jeśli chodzi o wersję Alpine. Alpine dodaje Wam po pierwsze fotele, które są bardziej usportowione i wyglądają kozacko. Zobaczcie, jak ze standardowego fotela można było zrobić coś ciekawego i tak faktycznie Francuzi potrafili to robić i robią to do tej pory. Że fotel jest nie w pełni skórzany, tylko jest połączona skóra z materiałem, bo tutaj na środku jest materiał. Ma bardzo ładne, nowoczesne wzory, jeśli chodzi tutaj o tą część. Połączenie tej skóry, która jest taka delikatnie ryflowana, przeszyta taką nitką. Połączenie tego z niebieską nicią tutaj na bokach fotela oraz także bardzo wysoką częścią zabudowy tutaj na górze, dzięki czemu jest bardzo dobrze wyprofilowane dolne podparcie boczków, jest naprawdę tutaj sporo oraz co ważne także ramiona trzymają się tutaj naprawdę dość fenomenalnie, co jest nietypowe jak na fotele właśnie Renault. Piękny napis Alpine oraz także delikatne drobnostki w formie właśnie flagi francuskiej, która ma Wam przypominać o tym, że w końcu siedzicie w usportowionym Clio, które jest francuskie. Fotele przyjemne, dobre na dłuższej trasie, nie męczące i to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry plus. Jedyną wadą nie występuje tutaj jakakolwiek żadna elektryka, ale w tym segmencie to jest raczej rzadkość, więc w pełni manualny fotel, ale naprawdę świetnie skrojony na Wasze potrzeby. No dobra, to zacznijmy sobie teraz od deski rozdzielczej. Czy tutaj się coś zmieniło? No właśnie, niezbytnio. To jest nadal ten sam projekt, to jest starsze wnętrze, jeśli chodzi o Renault, to które znamy już od modelu Zoe. Tu po prostu mamy wnętrze tak jak na przykład było w Arkanie. Proste wnętrze, ale naprawdę dosyć dobrze wykonane. Zmieniono została na pewno tak materiały, które oczywiście tu po dotknięciu są delikatnie twardsze, ale nadal są dosyć dobrze spasowane i co ważne nie skrzypi to także podczas jazdy, co było dosyć znane jeśli chodzi o Renault. Pojawiły się tutaj takie przyjemne materiały, jeśli chodzi o materiał, to jest naprawdę takie przyjemne w dotyku oraz ma taką przyjemną także fakturę. Mamy takie drobnostki jak flagę francuską, tak desce rozdzielczej, no to robią takie smaczki przyjemną część. Przyjemne są podokietniki, tu jest delikatnie trochę materiału, mamy też takie szenie w drzwiach, gdzie na pewno odłożymy sobie trochę Waszych szpargałów. Zmiana jest na pewno jeśli chodzi o kierownicę. W wersji Alpine Esprit widać jest ona bardziej usportowiona, przypomina mi tą z Renault Clio RS, która po prostu była bardziej grubsza, ma także bardzo ładną nitkę przeszycia też w kolorach Francji i jest wykonana naprawdę z przyjemnych materiałów i co ważne jest bardzo miękka w dotyku i to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne tu w obcowaniu. Po lewej stronie sterowanie tempomatem aktywnym, który też jest w tej klasie, a po prawej stronie sterowanie multimediami, czy także komputerem pokładowym, który jest tutaj na środku deski rozdzielczej. Przed oczami kierowcy właśnie macie taką bardziej klasyczną wersję tak wyświetlacza, a wtedy kiedy na przykład zmienicie sobie na tryb, te podstawowe wszystkie funkcje znajdziecie tutaj, ten komputer jest przyjemnie rozbudowany i tą lewą jak i prawą część możecie sobie personalizować dosłownie pod siebie i to mi się bardzo podoba. Proste, czytelne, a jednak działa bardzo dobrze. Na środku deski rozdzielczej tutaj to najbardziej właśnie mi przypomina Arkanę. Dosyć duży wyświetlacz, 9,3 cala i to jest element pakiet Premium Tech, który trzeba dopłacić prawie 9000 zł i w jego skład wchodzi ten ekran. Wchodzi także nagłośnienie firmy Bose, które robi tutaj naprawdę świetną robotę, jeśli chodzi o takie małe miejskie samochody, to gra naprawdę fenomenalnie. Tutaj po prostu duży ekran, bo jest jeszcze możliwość zamówienia delikatnie mniejszego. Prosty, starszy system, to nie jest jeszcze ten system na Android Automotive, który znamy na przykład z Meganki, Scenica czy S-Passa. Android Auto bezprzewodowe, no dosłownie za kliknięciem palca, więc dosłownie ten system może być także nowoczesny i być połączony z Waszym telefonem. Kilka przycisków takich jak podgrzewane fotele dwustopniowo, macie także podgrzewaną kierownicę tutaj z lewej strony, włączenie systemu automatycznego parkowania, co może się przydać na przykład Waszej kobiecie przy parkowaniu równoległym, no i kamery 360 stopni, które też są bardzo fajnym elementem, bo naprawdę sporo także w nich widać i za dnia i także wieczorem. Potem układ klimatyzacji, jak to w przypadku Renault klimatyzacja jest dosyć specyficzna, działa tak jak zawsze działała, czyli dosyć dziwnie. Potem dwa standardowe złącza USB starego typu, złącze 12V, ładowarka indukcyjna, w której nawet mieści się mój duży telefon i wybierak skrzyni automatycznej, jeśli chodzi właśnie o to multi-mode. I to jest najgorszy element w całym tym wnętrzu. Dlaczego oni tutaj nie zastosowali wybieraka dosłownie z Zoe, który jest po pierwsze podświetlany, a po drugie jest o wiele lepiej wykonany, bo ten element najczęściej słyszycie. On po prostu strzela
strzela i krzeczy i niestety słychać go delikatnie podczas jazdy. Fajnym elementem jest to, że pojawiło się tutaj oświetlenie ambientowe, które możecie sobie sterować tutaj poziomu tego ekranu. Hamulec automatyczny i auto hold, 2 miejsca na kubeczki, bardzo ładny wyciągany podłokietnik, który jest za krótki i tak wygląda. Dużo zmian nie ma, ale wygląda to całkiem nieźle. Pod sufit, która teraz w tym momencie jest taka nie czarna, tylko taka lekko szarawa. Jest wykonana z lepszej rodzaju materiałów i pojawiło się także LEDowe oświetlenie. Nowe Renault Clio w wersji E-Tech. Coś ciekawego i coś innego niż wcześniej było w Renault. Nowy silnik, nowa gama silnikowa oraz nowy samochód, jeśli chodzi o nową generację, ale Clio to Clio, naprawdę dobrze pamiętam i dobrze wspominam swoje poprzednie Cliówki, najczęściej drugiej generacji, które były naprawdę udanymi samochodami. Samo jest w przypadku najnowszego Renault Clio, to jest naprawdę bardzo udany samochód, który nie dziwię się, że nie został bardzo mocno zmieniony w najnowszej generacji, w najnowszym faceliftingu, bo po co zmieniać coś, co jest naprawdę bardzo dobrze zestrojone. A zestrojone, jak to w przypadku Francuza, jest bardzo dobrze oczywiście zawieszenie. Mamy wersję Alpine Esprit, ona jest delikatnie niższa, ma inne felgi i mniejszy profil tej gumy, ale nie zmienia to faktu, że nadal jest bardzo komfortowym samochodem, jak w przypadku na tak małe samochody miejskie. Bardzo przyjemnie tłumi nierówności, bardzo dobrze także reaguje na układ kierowniczy oraz to zawieszenie jest naprawdę precyzyjne, co najczęściej we Francuzach nie było dosyć popularne, bo najczęściej po prostu te zawieszenia były bardzo miękkie. Ale tutaj jest jakaś taka pewność prowadzenia. Nie wiem, czy to jest tylko zasługa tego pakietu zwanego Alpine Esprit, czy po prostu tak zawieszenie to działa, ale naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak ten samochód reaguje i na kierownicę oraz swoim zawieszeniem. Strojone nie jest bardzo twarde, jest dosyć miękko także nastrojone. Tłumienie nierówności, tłumienie dziur najczęściej nie są bardzo mocno wyczuwalne od środku, ale kiedy wpadniecie w mocniejszą dziurę lub większą studzienkę, niestety delikatnie to poczujecie przez najbardziej o 17-calowe koła, które są tutaj zastosowane. Precyzja w nim jest. Zawieszenie także pomaga oczywiście wystabilizować cały ten samochód, ale też nie dziwmy się, masa ta, która tutaj została delikatnie zwiększona w przypadku Clio, też działa trochę na korzyść. To nie jest już tak leciutki samochód jak kiedyś, bo to na 300 aktualnie w wersji hybrydowej też pomaga jakby temu zawieszeniu trochę lepiej także pracować. Progi zwalniające, lekkie dohamowanie, bardzo przyjemnie, gładko jesteśmy w stanie to przejść i tutaj naprawdę jestem niesamowicie mocno zadowolony z zawieszenia. Ale ta precyzja też tutaj jest. No zobaczcie, jak on się ładnie w te wszystkie zakręty wciąga. Jeśli chodzi o układ hybrydowy, to jest w ogóle coś innego, no bo ze względu na to, że możecie mieć ten samochód w kilku różnych konfiguracjach, no to także możecie mieć go w układzie hybrydowym, znanym także z Arcanem. Tutaj jest w ogóle inaczej. 4-cylindrowy silnik 1.6 pojemności, generujący raptem 90 parę koni, ale to jest ta stara, dobra motoryzacja wolnosąca, która działa bardzo dobrze. I responsywność tego układu jest na świetnym poziomie. Raptem 145 koni, 205 Nm, ale ten samochód naprawdę ma swoje kopyto i jest w stanie bardzo przyjemnie także się napędzać. Oczywiście układ hybrydowy nie jest nastawiony tutaj, żeby to była najbardziej sportowa wersja, bo brakuje tutaj niestety tego Clio RS, ale niestety tego nie uświadczymy. To ma być najbardziej oszczędna wersja i także tak jest. Oprócz dynamiki, która tutaj jest zastosowana, którą jak naciśniecie ten pedał przyspieszenia, naprawdę ten układ jest w stanie się bardzo przyjemnie zebrać. Musicie delikatnie poczekać na reakcję skrzyni biegów, która jest dosyć mocno specyficzna. Skrzynia biegów ma tak naprawdę 3 skrzynie biegów w jednym, zwane multimode. Nie wiem, co za Francuz to wymyślił, ale miał głowę i miał łeb, żeby to wszystko połączyć razem ze sobą. Jedna skrzynia działa i odpowiada za silnik oczywiście spalinowy, druga za silnik elektryczny, a trzecia łączy te dwie razem ze sobą, dzięki czemu jesteście w stanie dosyć płynnie także jeździć. Najbardziej chciałbym tutaj pochwalić oczywiście reakcję układu, która jest naprawdę bardzo przyjemna i łączenie tych silników działa na sprawnie. Co prawda z delikatnym ambientem akustycznym, czyli delikatnym wyciem, które się pojawia czasem jak przyspieszacie, a czasem jak jedziecie ze stałą prędkością, wtedy kiedy silnik po prostu musi doładować akumulator, żeby ten silnik elektryczny miał tej energii w baterii. Naprawdę mega płynnie. Działanie tego układu jest bardzo dobre. Silnik elektryczny, który tutaj jest zastosowany, także jest dosyć mocny. Jesteście w stanie naprawdę dosyć często jeździć na tym układzie hybrydowym i dzięki temu także to spalanie jest naprawdę na niewielkim poziomie. Średnio od 4 do 6 litrów maksymalnie w mieście
4 litry to jest standard, a także ich hamowanie rekuperacyjne, jeśli chodzi o hamulec, jest bardzo, bardzo wyczuwalne i dzięki czemu możecie zwiększyć zasięg tego samego silnika elektrycznego, bo ta bateria widać dosłownie jak się rozładowuje i co chwilę się doładowuje. Oprócz samej pozycji za kierownicą, która jest na wybitnym poziomie, siedzicie dosyć nisko, macie także miejsce na swoje nogi, podparcie, plecy, fotele, które naprawdę świetnie trzymają w zakrętach, co jest wręcz wyborne, jeśli chodzi o tą wersję Alpine Esprit. Nawet przy dłuższych trasach nie męczy ta pozycja za kierownicą i co ważne, także razem z wygłuszeniem tego samochodu jest też dobrze. Wygłuszenie tego samochodu, nie dziwię się, że często jest ten samochód wybierany, że na samochód dla przedstawicieli handlowych, bo w trasie przy 120-140 km na godzinę nie ma dramatu, jest przyjemnie cicho i niejedna konkurencja w klasie B mogłaby się spokojnie uczyć tego wygłuszenia i jak tutaj Renault tutaj zastosowało. Jest przyjemnie cicho i co ważne, jest także cicho nawet w deszczu. Jednak trochę zachęca, żebyście weszli szybciej, lepiej. O kurde! No jest trochę tych emot. Delikatnie gdzieś tam sobie zredukuję pomiędzy jakby te biegi. Ciekawie to brzmi. O, słyszycie ten dźwięk? To jest właśnie moment, który jest bardzo dziwny i bardzo nietypowy. Wtedy, kiedy silnik elektryczny przechodzi w tryb generatora prądu i wchodzi na wyższe obroty po to, żeby naładować akumulator. Bardzo dziwny dźwięk, nie jesteście w stanie nad tym jak żadenkolwiek zapanować ani stopą, ani hamulcem. Żadne triki z Toyoty tutaj też nie pomagają. Niestety, to jest jakiś taki dziwny element, który jest. I po prostu widać, Francuzi tak to oprogramowali. Co ciekawe, także dosyć mocno słyszycie, jak ten cały system działa. Wtedy, kiedy się zaczyna przełączać na silnik spalinowy, wtedy, kiedy działa silnik elektryczny, a kiedy odzyskujecie tą energię, też to dosłownie słyszycie. Słyszycie takie trochę dźwięki jak ze statku kosmicznego, ale jest to dosyć przyjemne i wiecie także dzięki temu, co się dzieje także z tym całym układem hybrydowym. Co nie zmienia faktu, że Renault Clio jest po prostu dla mnie wybornym samochodem. Jest fajnym, małym, zwinnym samochodem, który jest stworzony bardziej w stronę miasta, ale nie boi się tras autostradowych czy tych dojazdów obwodnicami. Tu jest naprawdę to wszystko jakoś tak z głową poskładane. Co prawda jest to starsze wnętrze, co prawda może stylizacja nie jest już najnowsza i ten facelifting naprawdę mocno odmłodził ten samochód, ale to wszystko jest ze sobą jakoś tak dobrze poskładane. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć na temat Renault Clio. Po prostu jest dobrym samochodem. Dobrze wyciszone, dobrze zestrojone. Tutaj nic więcej nie potrzeba. Powiem Wam, że naprawdę zaskoczyło mnie nowe Renault. Jak naprawdę lubiłem Clio, bo miałem kilka generacji tego samochodu, tak uważam, że nowe Clio jest naprawdę świetnie skonfigurowanym samochodem. Tą hybrydą, oszczędnym samochodem, co naprawdę także widać. Średnie spalanie pomiędzy 4 a 5 litrami, tak naprawdę dobra. Uważajmy, że mamy okolice od 4 do 6 litrów, nawet w trochę gorszych trybach. To nie jest dużo. No i ten wygląd, zobaczcie, jak on świetnie po prostu wygląda. W stylizacji Alpine Esprit po prostu wpada w moje gusta wręcz idealnie, włącznie z tymi 17-calowymi kołami, które po prostu wyglądają prześwietnie. Cenowo startuje od 74 000 zł, niestety trochę podrożało. Taka dobrze wyposażona wersja z silnikiem 1.0 oraz z instalacją gazową, czyli te okolice 4000 zł, które musicie dopłacić za tą instalację, to jest okolice 110, maksymalnie 115 000 zł. Wersja Alpine Esprit wyglądająca taka jak nasza, wyspecyfikowana także we wszystkie te pakiety, takie jak my mamy, bo macie wtedy cenę 125 000 zł. Zaraz powiecie, że to jest pewnie dużo. Tak, jest to dużo, ale zobaczcie także, że inne samochody też bardzo mocno podrożały. I bez 100 000 zł naprawdę ciężko dzisiaj kupić nawet mały miejski samochód. Ale jest jedna rzecz, która dosyć mocno mnie nurtuje, czyli brak nowego Renault Clio RS i to najbardziej mnie boli, bo taka wersja jak ta jest naprawdę przyjemna, jest naprawdę mocna, ale brakuje tego zionącego ogniem tych 200 koni, takiego małego hot hatcha. Szkoda, bo na przykład Polo GTI jeszcze jest i jeszcze występuje. Jeśli chcecie, no to możecie wybrać sobie taką wersję jak nasza. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału, myślę, że Wam się spodobał, bo to Renault Clio naprawdę przypadło mi do gustu. Przypominam także o subskrypcji kanału Motookiem, jest nas naprawdę już coraz więcej i z tego się naprawdę cieszę, że ten kanał tak właśnie rośnie, ale to właśnie dzięki Wam. 2 inne filmy także do zobaczenia i widzimy się w następnym materiale. Dzięki, cześć, hej!